ale się leniłam przez ten tydzień, wiem, ale już wracam do Was z nowym filmikiem, więc zaczynamy! Tym razem pogadamy sobie dziś o przyjaźni w Japonii. To jest chyba drugie bardzo częste pytanie, które dostaję od różnych widzów i z zagranicy i z Polski. Dlaczego tak się dzieje, że Japończycy nie wchodzą w takie głębokie relacje? Wcześniej tłumaczyłam, możecie sobie zobaczyć, gdzieś tutaj będzie, gdzieś tu się wyświetli link do tego, dlaczego Japończycy raptem przestają odpisywać na Wasze wiadomości, w ogóle starają się Was ignorować, znaczy Wam się tak wydaje. No, to jak coś to tam, a dzisiaj wytłumaczę jak wygląda przyjaźń w Japonii między Japończykami i między już takimi mieszanymi, czyli prawda, z kimś z zagranicy i Japończykiem. Także przyjaźń, z tego co ja widzę tutaj w Europie, jest to coś bardzo, bardzo głębokiego, gdzie ludzie naprawdę poznają się na bardzo wielu płaszczyznach, takich naprawdę już bardzo prywatnych, osobistych i takich nawet intymnych. No i jeśli jesteście taką osobą, która potrzebuje mieć taką więź z tym tak zwanym przyjacielem, taką wybitnie głęboką, no to faktycznie możecie się bardzo sparzyć w Japonii, ponieważ pojęcie przyjaźni w Japonii jest czymś innym niż w Europie. W Japonii przyjaźń to jest, jak to się nazywa w Europie, koleżeństwo. O, właśnie. W Japonii przyjaźń to jest już koleżeństwo. Czyli ten jakby taki etap, to jest ciągle taki etap, że niby tam wiecie już o sobie, ale nie wchodzicie w jakieś takie głębsze tematy. Chociaż to nie jest tak, że w Japonii nie rozmawia się o problemach, że się nie wypłakuje tych problemów. Oczywiście są sytuacje, ale na pewno nie jest to tak zabarwione tymi wszystkimi emocjami i taką wręcz teatralnością, bo dla mnie się wydaje, że Europejczycy są aż tak strasznie teatralni w tych emocjach. No faktycznie tam aż tak tego nie ma. Przyjaźń w Japonii to jest coś na zasadzie wspólnego spędzania czasu. Właśnie. Przede wszystkim to jest wspólne imprezowanie, wybieranie się w jakieś tam bliższe, dalsze podróże. Oczywiście rozmawiania o problemach, tylko w Japonii rozmawia się o problemach dosyć inaczej. Jak sobie weźmiemy taką prostą, prawda? I można powiedzieć, że po tej prostej Europejczycy, jak rozmawiają o problemach, to wchodzą bardzo wysoko w emocjach, prawda? I głęboko wchodzą w tematy, więc idą tak i tak, emocje tak, a głębokość, intymność problemów, takie bardzo personalne sprawy idą tak. A w Japonii idzie się raczej tak, prosto. I dlaczego? Dlatego, że w Japonii kwestia prywatności, kwestia tej personalnej przestrzeni jest bardzo ważna. Zauważyłam, ja bardzo tego nie lubię, zwłaszcza w Polakach, że wbijają palec w pępek. Ale powiedz mi. To jest w ogóle dla mnie jakiś mindfuck i bardzo nie lubię takich ludzi. Przyznaję się, bardzo nie lubię takich ludzi. Pamiętam kiedyś, powiem Wam z własnego życia, pamiętam kiedyś poszłam na spotkanie z koleżanką. No i ona chyba myślała, że już jesteśmy na takim etapie, że możemy rozmawiać o super poważnych problemach. No i faktycznie ja tam miałam jakieś tam problemy z chłopakiem i stało się, jakaś tam akcja się stała, dosyć taka zabawna. I siedziałyśmy, gadałyśmy o jakichś normalnych rzeczach, takich codzienności i
I ona raptem tak mnie podeszła właśnie, że a jak tam z tym twoim chłopakiem i co, coś zrobił ostatnio? A ja mówię, no faktycznie zrobił i pamiętam do dzisiaj uśmiech i wręcz to mnie przeraziło, bo ona zareagowała tak, no to opowiadaj, wręcz taki zacierz i zatarcie rączek, będą ploteczki. I dla mnie to jest tak dziwne, ja pamiętam wtedy takie, no pamiętam, że jej wtedy to powiedziałam, ale dzisiaj już bym tego nie powiedziała. I to jest creepy. I to jest naprawdę przerażające. I nie, ludzie, nie róbcie tak. Naprawdę. Nie lubię wścibskości. Właśnie w Japonii nie ma tej wścibskości i jest wręcz niewskazana. Można się pytać, ale o takich, na takim, prawda, neutralnym gruncie rzeczy. Nie pcha się człowiekowi palca ale powiedz, jak tam z tą twoją dziewczyną czy z chłopakiem, ale powiedz, co on ci powiedział, jak się kłóciliście. Nie ma czegoś takiego. I to się przenosi też ogólnie na całą relację, że bardzo rzadko się wchodzi w naprawdę takie jakieś poważne problemy. A jak już się rozmawia o problemach, to jest zupełnie inaczej, bo mówi się, wiesz, ostatnio to się pokłóciłam z tym swoim i ta druga osoba zamiast mnie zacieszył i tutaj dawaj, wejdź do ploteczki, tylko tak? Ojejku, a co się stało? No i ty tam opowiadasz i też nie wchodzisz w szczegóły i ta druga osoba, nie tak jak w Polsce, bo w Polsce to ludzie jakby są na pozycji sędzi, czy takiego arbitra troszeczkę, czy też takiej widowni, gdzie ach ten, no widzisz, ale to but, ale to tego, śmeges, a w Japonii jest takie, o kurczę, no to przykro mi bardzo, a może i ta druga osoba od razu wchodzi w taką rolę troszeczkę mediatora, że a może byście porozmawiali i nie wchodzi się w szczegóły, tylko no daje się, załóżmy, że no tak, czasami się ludzie kłócą, no na pewno porozmawiacie i wszystko się ułoży i się kończy temat, nie ma takiego kilkugodzinnego wgłębiania się, drążenia, nie ma czegoś takiego. I faktycznie, jak oglądam dużo youtuberów z zagranicy, którzy przynieśli się do Japonii i żyją tam, to ich znajomi to przede wszystkim też ludzie z zagranicy. I kilka z nich poruszyło ten temat, że nie umieją znaleźć wspólnego języka z Japończykami, dlatego że nie są to relacje głębokie, takie jak w ich krajach, że nie mają takiego wsparcia. Faktycznie tego wsparcia jest, porównując z krajami, o wiele mniej. To nie jest tak, że nie znajdziesz osoby, która Cię wysłucha czy nie wesprze. Oczywiście znajdziesz multum takich osób, ale pamiętajcie, że to nie będzie tak, jak załóżmy w Polsce czy w innym europejskim kraju, gdzie jednak ten styl bycia jest taki bardziej otwarty. W Japonii są to zawsze takie drobne gesty, czy nawet drobne słowo. Ja zauważyłam, że to, co dla Japończyków zdaje się ogromnymi słowami, wielkimi słowami, jeśli ktoś Ci powie gambatte kudasai, czyli proszę nie poddawaj się, staraj się dalej, pracuj mocniej, coś w tym stylu, jakby to tłumaczyć. Albo tenbu yoku narimasu, czyli że wszystko będzie dobrze, to zauważyłam, że jakby w Europie trzeba to chyba aż pomnożyć przez 1000. Czyli, że nie tylko powiesz, wszystko będzie dobrze, ale wszystko będzie dobrze, nie martw się, taką całą litanię powiedzieć. A w Japonii właśnie musicie się nauczyć, że czasami to jest wręcz jedno słowo. I to nie znaczy, że ta osoba ma was w dupie, czy wcale nie obchodzi, to tylko po prostu inaczej. Konstrukcja języka jest inna i mentalność jest inna i to jakby te wsparcie przyjacielskie daje się zupełnie inaczej niż na zachodzie. To musicie pamiętać. Ale to nie jest tak, że nie ma prawdziwych przyjaciół. Ja tak naprawdę powiem, że szczerze Wam, że moi najprawdziwsi przyjaciele,
A miałam przygody z przyjaciółmi i z Europy, i z innych krajów, i z Japonii. I powiem tak, kto stoi do dziś za mną, to są tylko ludzie z Japonii, więc no, dla mnie to konkluzja jest zawsze prosta. No ale wiecie, dla kogoś, kto przyjeżdża, prawda, jak wy zamierzacie, nie wiem, jechać tam, poznawać ludzi, to nie chcę, abyście się zniechęcali tym, że ktoś może być dla was za płytki w emocjach. Zawsze miejcie tam z tyłu głowy, że ta osoba może być bardzo dla was, bardzo, zwłaszcza w ogóle też jest taki cwantyk, że Japończycy zupełnie inaczej zachowują się z ludźmi z zagranicy, czy z hafy, kwata, czyli mieszanymi osobami i z Japończykami. Jakby to są jakby dwie rozdzielone grupy, że tutaj są Japończycy i jakby mieszanki, a tutaj są ludzie z zagranicy. I wy tak naprawdę jesteście na bardzo dobrej pozycji, bo ludzie wiedzą, że ty jesteś tutaj, że nie za bardzo pewnie znasz kulturę czy miejsca, to zawsze będą bardzo pomocni, bardzo otwarci. Choć faktycznie często może dla ciebie się wydawać, że nie będą wiedzieć, jak się zachowywać. Inaczej jest, jak już ktoś jest mieszany, czy w ogóle jest Japończykiem, to już jest inna bajka. To jakby już ten bilecik ulgowy się kończy i wcale nie wychodzą takie fajne kwiatki, ale to będzie temat na kolejną rozmowę. I podsumowując, zawsze pamiętajcie, że jeśli szukacie naprawdę kogoś takiego, żeby, nie wiem, wypłakiwać się w ramię, opowiadać swoje największe sekrety, dzwonić o każdej porze, umawiać się ciągle, no to możecie mieć naprawdę z tym problem w Japonii. Na pewno ludzie bardzo chętnie pójdą z wami imprezować, czy gdzieś coś zjeść dobrego, czy do jakiegoś muzeum, czy do oceanarium, to tak. Pamiętajcie też, że w Japonii normalnie ludzie nie rozmawiają tak bardzo otwarcie o problemach i bardzo gęsto jest tak, że jak zaczynacie wy rozmawiać o problemach, ta osoba po prostu jest taka skonsternowana, nie wie co robić. I to nie dlatego, że ona nie rozumie tego, tylko że w japońskiej kulturze o tych problemach zbytnio się nie rozmawia. Ale wracając do tego, jak wygląda przyjaźń w Japonii, są to takie drobne rzeczy, drobne słowa, bo faktycznie ktoś tu pomyśli sobie, o, ta osoba nie chciała wysłuchać mojego problemu, zbyła mnie, potem przestała się odzywać, odezwała się po 3 miesiącach. Pamiętajcie, że w Japonii to jest normalne. Tak ludzie między sobą działają i nie ma tam jakichś wielkich, ukrytych, takich niecnych zamiarów, bo pamiętajcie, że wy staracie się przenieść swoją kulturę, to co się nauczyliście, że jeśli ktoś was olewa, to znaczy, że ma was kompletnie, totalnie w dupie, więc przenosicie to automatycznie na cały świat i jak jedziecie do Japonii, to na Japonię, więc nie róbcie tego. Zawsze załóżcie sobie ten margines, że aha, okej, ja tam nie wiem, bo może ta faktycznie osoba mnie nie lubi, a może faktycznie tutaj zaczyna się ta japońska kultura, gdzie właśnie wy musicie się jakby wgryźć w to. No i tylko pytanie, czy chcecie, czy nie chcecie. Więc mam nadzieję, że jakoś to klarownie wytłumaczyłam. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie pod spodem, oczywiście subskrybujcie mój kanał, dajcie mi łapki w górę. No, odwiedzajcie też mojego Instagrama i Twittera i Facebooka i wszystkie moje strony, które są podlinkowane niżej. Więc do zobaczenia, bye bye!